Ten termowentylator został wyprodukowany przez fabrykę aparatury elektromedycznej FAMED 1 w Łodzi. Rzymska 12, czyli grudzień 57 roku. Troszkę podobnie jak w starych suszarkach do włosów. Tak naprawdę ten typ U4 moim zdaniem dotyczy całego tego urządzenia. Ok, i teraz zdejmuję podstawkę. Prawdopodobnie powstały one jeszcze właśnie w fabryce noszącej wtedy nazwę Zakłady Wytwórcze Aparatów Telefonicznych z VAT. A to, co nas najbardziej interesuje, to jest symbol wybity tutaj na tej metalowej części T4, czyli jest to również silniczek pochodzący z późniejszych łódzkich zakładów radiowych. Dobra, wiatraczek zdjęty. Teraz tutaj wkładamy śruby. Fajnie, silnik obraca się naprawdę luźno. Myślę, że nie będzie miał już problemów z ruszeniem. Zakładam ten cały wiatraczek. Razem z nim wchodzi przewód zasilający spiralę. Mamy przejście prądu. Tutaj mogę dołączyć spiralki grzejące. Wyłączam spiralki. Ok, zaczyna ładnie grzać, ale nie widać, żeby coś się przegrzewało. Zadziwiające jest to, jak cichutko chodzi to urządzenie. Prawdopodobnie, tak jak Wam mówiłem, jest tutaj wykorzystany jeden z silniczków, które były przewidziane do gramofonów. Ok, myślę, że mogę wyłączyć. Cześć! Dzisiaj na stole warsztatowym mam kilka nietypowych urządzeń, nietypowych jak na tę porę roku, bo jest środek lata, i nietypowych jak na pogodę i temperatury panujące za oknem, bo wczoraj było naprawdę gorąco i duszno, ponad 30 stopni, dzisiaj jest trochę chłodniej, ale niewiele, myślę, że około 27-28 stopni. A urządzenia, które mam dzisiaj na stole warsztatowym, to są klasyczne termowentylatory, czyli w zasadzie można je używać również jako wentylatory do chłodzenia czy tworzenia przepływu powietrza w pomieszczeniach, natomiast ich główną rolą jest oczywiście ogrzewanie. Są to urządzenia służące do ogrzewania pomieszczeń i w zasadzie powinienem je tutaj na tym kanale pokazać pewnie późnym latem, późną jesienią, aczkolwiek mam małą nadzieję, że właśnie w jesienią, późną jesienią, gdzieś we wrześniu, październiku, listopadzie być może uda się zorganizować niewielką prezentację, niewielką wystawę takich starych, polskich i nie tylko polskich termowentylatorów, grzejników, urządzeń służących do ogrzewania. Na razie to jest jeszcze mała niespodzianka, nie wiadomo, czy to dojdzie do skutku, ale tak czy inaczej chciałbym w najbliższych tygodniach, w najbliższych miesiącach zacząć troszeczkę przeglądać różne modele właśnie grzejników, termowentylatorów, które mam w kolekcji. Ja mam ich całkiem sporo, niektóre możecie też zobaczyć z tyłu na regale za mną, to jeszcze nie są wszystkie. I pomyślałem sobie, że dzisiaj zacznę właśnie tą serię przeglądów sprzętu elektrogrzejnego od jednego z tych urządzeń. Tutaj na stole mam taki najnowszy ze wszystkich tych, które stoją tutaj u mnie, termowentylator cieszyńskiej termiki. Myślę, że gdzieś mniej więcej z drugiej połowy lat 70. Podobno coś nie do końca tutaj działa z tym włącznikiem. Trzeba będzie to obejrzeć i zrobimy to już niedługo. Mam tutaj też bardzo fajny, ładny, dzisiaj powiedziałoby się designerski, taki termowentylator z warszawskich zakładów maszyn elektrycznych. To są dawne warszawskie zakłady silników elektrycznych. Oglądaliśmy tutaj na kanale już kilka urządzeń z tej fabryki, między innymi taki bardzo fajny odkurzaczyk polski Skrzat, podobnie malowany z końca lat 50. Oglądaliśmy też taką obudowę od transformatora bezpieczeństwa, czy transformatora ochronnego właśnie z warszawskich zakładów silników elektrycznych. To jest już termowentylator z warszawskich zakładów maszyn elektrycznych z początku lat 60. Także bardzo, bardzo się cieszę na możliwość jego obejrzenia, ale dzisiaj chciałbym poświęcić troszkę więcej uwagi temu urządzeniu, najstarszemu z tych wszystkich termowentylatorów, które mam tutaj na stole i chyba które mam w ogóle w kolekcji. To jest taki malutki termowentylator z fabryki urządzeń elektromedycznych, czy z fabryki aparatury elektromedycznej, nie pamiętam w tej chwili, FAMED 1 w Łodzi, gdzieś z końca lat 50., chyba z 1957 roku, i jego chciałbym dzisiaj obejrzeć. On trafił do mnie dosłownie wczoraj. Nie chciałbym, żeby tak jak te inne urządzenia stał tutaj tygodniami i czekał na swoją kolej. Bardzo mi się on podoba, jestem bardzo ciekawy, czy działa, więc zajmijmy się po prostu dzisiaj tym termowentylatorkiem FAMED 1.
Odstawiłem na razie na półkę pozostałe termowentylatory, które Wam tutaj pokazywałem i chciałbym zająć się tym malutkim urządzeniem z końca lat 50., które po prostu bardzo mi się podoba. Oczywiście będę się cieszył, jeżeli będzie też działało, ale jest po prostu fantastycznym przykładem takiego dosyć wczesnego powojennego wzornictwa przemysłowego. Bakelitowa podstawka z włącznikami. Tutaj cały ten korpus termowentylatora, w którym znajduje się silnik, wiatraczek i spiralki grzejące. Tutaj z przodu na tej podstawce znajduje się logo fabryki, która wykonała ten termowentylator, Famet 1. Spróbuję Wam tutaj może z boku pokazać zdjęcie tego logo i znajdującej się tutaj tabliczki. To jest firma, której korzenie sięgają właściwie jeszcze czasów przedwojennych. Wiem, że w Łodzi, i to chyba początkowo nawet przy reprezentacyjnej łódzkiej ulicy Piotrkowskiej, działała taka firma o nazwie Elektrosan. Jak znalazłem jeszcze przed wojną, w latach 30., jak znalazłem informację, była to firma prowadzona przez Juliusza Heinzla, która produkowała w dużej mierze sprzęt dla szpitala wojskowego w Łodzi. Przyznaję, że na razie jeszcze nie znalazłem żadnych produktów przedwojennych firmy Elektrosan. Poszukałem tylko trochę w internecie o historii. Znalazłem już powojenne takie orzeczenie czy rozporządzenie ministra przemysłu i handlu z 12 lutego 1948 roku, w którym mowa jest właśnie o przejęciu kilkudziesięciu czy kilkuset przedsiębiorstw na własność państwa i między innymi na tej długiej liście przejętych wtedy po wojnie prywatnych przedsiębiorstw znajduje się także wytwórnia aparatów rentgenowskich i elektromedycznych Elektrosan w Łodzi. Prawdopodobnie chodzi właśnie o tę firmę Juliusza Heinzla. Później znalazłem jeszcze taki wpis z Monitoru Polskiego z 31 grudnia 1949 roku. To jest zarządzenie ministra przemysłu ciężkiego o utworzeniu przedsiębiorstw państwowych. Tam jest również wymienionych kilka różnych przedsiębiorstw, które powstały na miejsce dawnych prywatnych przedwojennych firm. I właśnie wśród tych przedsiębiorstw znajdują się również łódzkie zakłady wytwórcze aparatury elektrycznej i wydaje mi się, że to była właśnie ta upaństwowiona, dawna przedwojenna firma Elektrosan, która dosyć szybko, nie wiem dokładnie w którym roku, przypuszczam, że gdzieś na początku lat 50., zmieniła ponownie nazwę na Fabryka Aparatury Elektromedycznej Famet 1. I to jest właśnie logo tej fabryki aparatury elektromedycznej, które możemy zobaczyć z przodu na podstawce tego urządzenia. Przyznaję, że bardzo długo i niestety bezowocnie szukałem tego logo w spisie w moich ulubionych w elektronicznej wersji biuletynu wiadomości Urzędu Patentowego, bo tam można znaleźć właśnie wpisy różnych logotypów, różnych firm, fabryk, jeszcze od lat przedwojennych, w latach powojennych do dzisiaj. Znalazłem tam już logotypy bardzo wielu fabryk, których urządzenia oglądaliśmy na tym kanale, ale niestety, chociaż nie wiem, chyba 2 godziny spędziłem grzebiąc w tym biuletynie Urzędu Patentowego, niestety nie udało mi się znaleźć tego logotypu Famet 1. Na zdjęciu, które Wam pokazałem i spróbuję je tutaj jeszcze raz wyświetlić, pod spodem znajduje się taki wpis z numerem rejestru. Jest tutaj numer rejestru i chyba, nie jestem pewien, ale jest tutaj chyba napisane Z 54711. Teoretycznie sprawa byłaby dosyć łatwa, bo po tym numerze rejestru w kolejnych biuletynach czy pismach Urzędu Patentowego można odnaleźć właśnie dany logotyp wpisany pod danym numerem, no ale sprawdziłem to i po pierwsze ten numer 54711 jest już stosunkowo późny, bo tego rodzaju numery otrzymywały urządzenia, otrzymywały znaki towarowe rejestrowane gdzieś w połowie lat 70., czyli zdecydowanie za późno na ten termowentylator i faktycznie pod numerem 54711 znajduje się jakiś znak towarowy, jeżeli dobrze pamiętam, to jakiegoś przedsiębiorstwa kosmetycznego, czyli kompletnie coś zupełnie innego. Myślałem, że może jest to nie 5, tylko 3 na początku, to by mniej więcej pasowało 34711 i gdzieś tam pod koniec lat 40., nie pamiętam, chyba w 1948 roku
Mniej więcej pod tymi numerami rejestrowano znaki towarowe, co w sumie jeśli chodzi o okres czasowy by pasowało, ale pod takim znakiem 34711 jest zupełnie inne przedsiębiorstwo zarejestrowane, też nie mające zupełnie nic do czynienia z historią tej fabryki Famet 1. Przeszukałem jeszcze dosyć dokładnie koniec lat 40., lata 50., nawet początek lat 60., bo czasem te znaki były rejestrowane troszeczkę, czy odnotowane w wiadomościach Urzędu Patentowego z opóźnieniem. No ale niestety albo ja źle szukałem, albo czegoś nie zauważyłem. W każdym razie tego logo Famet 1 w biuletynie Urzędu Patentowego nie znalazłem. Jeszcze nie dam za wygraną, będę tego szukał. Może uda mi się to odnaleźć i zrobię uzupełnienie do tego filmu. Też sobie tak trochę myślałem, bo tutaj jest taki trochę dziwny wpis, numer rejestru i tam jest chyba, jak na to zdjęcie popatrzycie, na początku Z, a potem chyba 54711. Nie wiem, tak sobie pomyślałem, pewnie to się nie zgadza, to są tylko moje wymysły, ale pomyślałem sobie, że ponieważ była to firma produkująca sprzęt medyczny dla szpitali, pewnie też dla wojska, może to był jakaś zastrzeżona część tego rejestru znaków towarowych Urzędu Patentowego, nie mam pojęcia. W każdym razie na razie tego logotypu w rejestrze nie znalazłem, będę szukał dalej. Tu jest jeszcze taki napis DW4, to jest też skrót czy symbol, który spotykaliśmy na różnych urządzeniach, na przykład Rzeszowska Fabryka Sprzętu Gospodarskiego na przełomie lat 50. i 60. nosiła też taki symbol DW1. Podobnie poznańskie zakłady silników elektrycznych. Nie udało mi się do końca ustalić, co ten skrót DW oznaczał. Trochę przypuszczałem kiedyś, jak o tym mówiliśmy, że oznacza to taki wpis drobnej wytwórczości. To były właśnie firmy, które zostały przekształcone z dawnych przedwojennych prywatnych firm w przedsiębiorstwa państwowe. Na początku podlegały jakiemuś urzędowi do spraw drobnej wytwórczości. Później powstały z nich już duże fabryki i od początku, gdzieś tam od pierwszych lat, wczesnych lat 60. już tych skrótów DW1 czy DW4, jak w tym przypadku nie widziałem, ale też tego nie wiem. Jeżeli jesteście w stanie tutaj doradzić, podzielić się swoją wiedzą, wyjaśnić, co ten skrót DW4 mógł oznaczać, to oczywiście będę bardzo wdzięczny za Wasze komentarze i informacje. Czyli tak jak powiedziałem, ten termowentylator został wyprodukowany przez fabrykę aparatury elektromedycznej Famet 1 w Łodzi. Prawdopodobnie, chyba że miała ona jakieś przedstawicielstwa, filie, zakłady produkcyjne w innych miastach. Tego nie wiem, pod nazwą Famet funkcjonuje do dzisiaj bardzo dużo, czy w każdym razie sporo różnych przedsiębiorstw. Natomiast Famet 1 miał siedzibę w Łodzi i myślę, że tam także powstał ten termowentylatorek, który jak na asortyment fabryki jest dosyć nietypowy, bo fabryka aparatury elektromedycznej Famet 1 specjalizowała i specjalizuje się do dzisiaj, bo istnieje nadal głównie w oświetleniu medycznym, w jakichś lampach diagnostycznych, lampach do sal operacyjnych, także lampach medycznych, jakichś takich grzejących promiennikach ciepła. Natomiast ten termowentylatorek jest, nie wiem, ale chyba jedynym, a w każdym razie jednym z niewielu modeli tego rodzaju urządzeń produkowanych właśnie przez fabrykę aparatury elektromedycznej Famet 1. Zaraz rzucimy okiem na tabliczkę na tym termowentylatorku, a właściwie nawet nie ma on chyba tabliczki, tylko dane dotyczące tego termowentylatora znajdują się tutaj na jego podstawce. Pozwólcie, że ja sobie tę podstawkę odwrócę, tak żebym mógł z niej czytać, a Wam wyświetlę, postaram się, tutaj z boku myślę, że będzie miejsce, postaram się Wam to wyświetlić. Przyznaję, że jest to bardzo nieczytelne. Jest tutaj na samej górze numer fabryczny 4244 i tu jest chyba data rzymska 12, czyli grudzień 57 roku. Tutaj jest pod spodem numer silnika, ale chyba nie ma tutaj żadnego wpisu. Jest chyba maksymalna moc znamionowa i wydaje mi się, że jest tutaj 1000 watów napisane. Jest znak kontroli technicznej, ale nic się tutaj nie zachowało. No i na samym dole tej pieczątki jest napis cena złotych, chyba 420, tak mi się wydaje, że jest to 420. Aha, no i jest tutaj też troszkę z boku widoczny taki stempel kontroli technicznej. Właściwie to reszta jest całkowicie zatarta, ale fajnie, że przynajmniej te informacje, zwłaszcza z tą datą, chyba w ogóle ołówkiem wpisaną, grudzień 57 roku, fajnie, że to się wszystko tutaj zachowało. Tak jak powiedziałem, z przodu znajdują się dwa włączniki. Przypuszczam, że jeden z tych włączników uruchamiał po prostu silnik napędzający wiatraczek znajdujący się tu w obudowie tego termowentylatora, a drugi włącznik prawdopodobnie uruchamiał dopływ prądu do tych spiralek grzewczych czy grzejących
i termowentylator zaczynał dmuchać ciepłym powietrzem. Jest tutaj nawinięty na niego przewód zasilający, moim zdaniem oryginalny, bo jest to taki przewód w kolorze takim ciemnozielonym, jaki nawet dosyć często spotykaliśmy w jakichś starych odkurzaczach właśnie z końca lat 50. Jest tutaj też typowa dla tego okresu polska wtyczka. Niestety jest tutaj chyba dosyć mocno zatarty kod producenta, symbol zakładu, a no nie wiem, przypuszczałbym, że jest to A19, to były olkuskie zakłady produkujące m.in. właśnie taki osprzęt elektryczny, osprzęt instalacyjny, ale niestety nie jestem w stanie tego stwierdzić. Być może na zdjęciu, które spróbuję Wam tutaj z boku pokazać, tej wtyczki, być może będzie to lepiej widoczne. To jest chyba właściwie wszystko, co teraz mogę o takim zewnętrznym stanie, wyglądzie tego termowentylatorka powiedzieć. On jest całkiem ładnie zachowany. Tutaj znajduje się z tyłu taka kratownica wlotu powietrza. Zresztą trzeba dosyć uważać, bo te kratki są takie dosyć delikatne. Z przodu znajduje się wylot powietrza, za którego widać właśnie spiralki, widać tutaj wiatraczek z silniczkiem. Widać tutaj też napisy na silniku, o którym postaram się coś ustalić, ale to sobie może za chwilę sobie to obejrzymy. Na pewno w środku będzie ten termowentylatorek wymagał przeczyszczenia z zewnątrz, tylko z kurzu, ale widzę, że tutaj silnik jest dosyć mocno oblepiony, także zaraz to zrobimy, zaraz się tym zajmiemy i obejrzymy sobie to urządzenie troszeczkę dokładniej, no i oczywiście wypróbujemy też działanie tego termowentylatora. Zajrzyjmy może od razu do środka tego termowentylatora. Patrzę, jak tutaj zmontowana jest ta obudowa i wydaje mi się, że zarówno ta przednia, jak i ta tylna część są przytrzymane przez takie klipsy czy klamerki. Spróbowałem tutaj zajrzeć do środka i wydaje mi się, że są to po prostu, no właśnie, takie klamerki, które działają trochę na zasadzie sprężynki, czyli można je, dosyć łatwo wyciągnąć. Myślałem, prawdę mówiąc, że będę musiał je podważyć śrubokrętem, podłożyć tutaj ewentualnie jakiś kawałeczek, jakąś tekturkę, żeby nie podrapać lakieru, ale one się dosyć fajnie wyjmują, działają właśnie tak jak powiedziałem, trochę jak taka sprężynka i po włożeniu trzymają tę obudowę. Także chyba nawet, bez żadnych narzędzi jestem w stanie je... No tutaj będzie trudniej, ale wezmę sobie... Można tylko połamać paznokcie, ale wezmę sobie szczypce. Dobra. Zdejmijmy przednią pokrywę. Odłożę ją tutaj na bok ostrożnie, żeby tego nie uszkodzić. Bardzo fajnie widać tutaj, chwileczkę, wezmę sobie jakiś śrubokręt, widać tutaj spiralki grzewcze, które są po prostu zaczepione tutaj o obudowę i tu jakieś takie stworzywa sztucznego, to nie jest guma, to jest jakiś, nie wiem, bakelit może, takie są izolatorki, o które te spiralki, na które są nawinięte. A tutaj na dole, jak widzicie, idzie przewód też w takich ceramicznych koralikach, które chroniły go przed, nie wiem, przepaleniem izolacji. Troszkę podobnie jak w starych suszarkach do włosów. No a za tymi spiralkami mamy właśnie silniczek z wiatraczkiem. Trzeba będzie to za chwilkę wyczyścić. Zdejmijmy też tę tylną pokrywę. Ok. Też bardzo ładnie się zsunęła. Odkładam ją na bok. No i możemy teraz tak naprawdę na wylot zobaczyć sobie budowę tego termowentylatora. Szczególnie oczywiście interesuje mnie tutaj zastosowany w nim silniczek. Tutaj jest tabliczka znamionowa. Teraz nie jestem tak naprawdę pewien, czy ta tabliczka znamionowa dotyczy całego tego wentylatorka, czy tylko tego silnika. W każdym razie mamy tutaj typ U4, numer, to jest numer fabryczny i mamy też 1257 i to się pokrywa z tymi informacjami tutaj na dole na tabliczce, czyli grudzień 57 roku. Napięcie 220 V, moc
1000 watów plus 10 watów to jest moc silniczka, czyli tak naprawdę ten typ U4 moim zdaniem dotyczy całego tego urządzenia. Natomiast być może zobaczymy po oczyszczeniu, mam nadzieję, że znajdziemy jakieś napisy na silniczku, co to jest za silnik, gdzie został wyprodukowany. Ok, czyli mamy termowentylatorek U4 wyprodukowany przez fabrykę aparatury elektromedycznej Famet 1 z 1957 roku. Widziałem chyba niewiele zdjęć takich urządzeń w internecie. Jeden z takich termowentylatorów gdzieś z 1958 roku również widziałem. Bardzo fajna, bardzo prosta w sumie budowa. Patrzę, co muszę zrobić, żeby wyjąć ten silnik i w zasadzie chyba tylko wystarczy odkręcić tutaj te dwie śrubki znajdujące się z tej strony, ale zaraz zobaczymy, czy w ogóle będzie sens go wyjmować, bo być może po oczyszczeniu zobaczymy tak czy inaczej jakieś napisy na nim. Ja sobie zaraz przyniosę mój odkurzacz i zaraz to wyczyszczę, odsunę tylko te klamerki, żeby broń Boże odkurzacz ich nie wciągnął. Mamy już odkurzacz, aczkolwiek nie jest to urządzenie zabytkowe. No i weźmy się teraz za przeczyszczenie wnętrza tego termowentylatora. Troszkę udało mi się też ten silnik wyczyścić z kurzu, aczkolwiek będziemy musieli go jednak wyjąć, przede wszystkim, żeby zobaczyć, co jest na nim napisane, bo tutaj na dole zaczęły się, na tym transformatorku, zaczęły się odsłaniać jakieś napisy, 1620 obrotów na minutę chyba, znak kontroli technicznej, nie widzę nazwy producenta, może uda się ją zaraz zobaczyć. Natomiast tu jest jeszcze sporo kurzu, do którego nie byłem w stanie się dostać i myślę, że trzeba będzie to wszystko rozkręcić. Chciałbym teraz zajrzeć tutaj pod spód tego wentylatorka, zobaczyć jak wyglądają tutaj wszystkie połączenia. Odkręćmy po prostu te 4 śruby, które jednocześnie trzymają gumowe stopki. Chwileczkę, jak on tak leży, to tu napisy są w górze. Dobra, żebym później założył to w taki sposób, jak było to fabrycznie zrobione. Ok, i teraz zdejmuję podstawkę. Tę część z napisami. Tutaj od środka już żadnych napisów nie ma. Odkładam sobie na bok. I mamy tutaj bardzo ładnie widoczne połączenia przewodów idących do 2 włączników. Nawiasem mówiąc, za chwilkę zaraz też obejrzymy sobie te włączniki. Wyczyśćmy też może te wnętrze odkurzaczem. Postaram się Wam pokazać znajdujące się tutaj włączniki, aczkolwiek nie wiem, czy one przy tym oświetleniu będą odpowiednio dobrze widoczne. Zwłaszcza na tym dosyć dobrze widać napis 250 V, 1,5 A. Jest tutaj typ WE-2P, czyli pewnie włącznik dwupozycyjny, tak sądzę. Na tym drugim też 250 V, 1,5 A. I jest tutaj też symbol zakładu, który wyprodukował te włączniki T4. Za chwilkę pokażę Wam inny włącznik, który już tutaj na kanale kiedyś się pojawiał, a pochodzi dokładnie z tych samych zakładów, które dzięki temu symbolowi E4 można dosyć łatwo zidentyfikować. Jakiś czas temu być może widzieliście taki króciutki filmik na moim kanale, taki short o przełącznikach znalezionych podczas wizyty na jednym z targów w Staroci. Pokazywałem tam m.in. taki włącznik i on również oznaczony jest symbolem T4, tu jest też napisane 250 V, 1,5 A, jest ten bardzo wyraźny symbol producenta T4. No i zajrzałem sobie jak zwykle do książki, która zawsze bardzo mi się przydaje, to jest Informator zaopatrzeniowca, akurat z 1968 roku, czyli
ponad 10 lat późniejszy niż ten nasz termowentylator. I tutaj w takim dziale maszyny elektryczne, zespoły prądotwórcze i przetwórcze, urządzenia elektroenergetyczne, przetwórcze i zasilające, są wymienione bardzo różne zakłady produkujące sprzęt elektryczny czy elektrotechniczny i między innymi jest tutaj pod symbolem T4 wymienione są łódzkie zakłady radiowe, Łódź, ulica Wróblewskiego 16-18. I właśnie te łódzkie zakłady radiowe były producentem zarówno tego włącznika, który już pokazywałem, jak też tych włączniczków, które znaleźliśmy dzisiaj w naszym termowentylatorze. Aczkolwiek uwaga, bo pod nazwą łódzkie zakłady radiowe fabryka funkcjonowała dopiero od 1958 roku, tak jak znalazłem informację, natomiast ten termowentylator powstał w grudniu 1957, czyli prawdopodobnie jeszcze te przełączniki czy włączniki powstały w fabryce noszącą troszkę inną nazwę. Te łódzkie zakłady radiowe powstały w 1945 roku jako filia Państwowych Zakładów Tele- i Radiotechnicznych w Warszawie. Nosiły nazwę Fabryka Państwowych Zakładów Teleradiotechnicznych, ale już w 1948 roku zostały usamodzielnione i przyjęły nazwę Zakłady Wytwórcze Aparatów Telefonicznych, w skrócie ZWAT. I tak sobie myślę, że w czasie, kiedy powstawał ten termowentylator, kiedy korzystano z tych włączników tam produkowanych, prawdopodobnie powstały one jeszcze właśnie w fabryce noszącej wtedy nazwę Zakłady Wytwórcze Aparatów Telefonicznych ZWAT, która produkowała również asortyment do różnych innych urządzeń, nie tylko do aparatów telefonicznych. No a kilka miesięcy dosłownie po powstaniu tego wentylatora fabryka zmieniła nazwę na Łódzkie Zakłady Radiowe, właśnie posługujące się tym symbolem, ciągle tym symbolem T4. Także tajemnicę tych włączników mamy w zasadzie wyjaśnioną. Możemy sobie zaraz spojrzeć, wziąć miernik i sprawdzić, czy one działają. Odłożę tylko mój informator zaopatrzeniowca, odłożę też ten włącznik, bo one nam dzisiaj nie będą potrzebne. W każdym razie takie informatory zaopatrzeniowca wszystkim pasjonatom starych urządzeń bardzo polecam. Ja mam tylko ten z 1968 roku, nadaje się on fantastycznie do identyfikacji różnych zakładów funkcjonujących mniej więcej właśnie w tym czasie. Bardzo chętnie zdobyłbym jakieś wcześniejsze wydania takiego informatora. Ale najpierw, zanim sprawdzimy wszystkie te połączenia, odkręćmy jeszcze te dwie śrubki i spróbujmy troszkę przeczyścić silnik, który się tutaj znajduje. Ok, silniczek jest teraz uwolniony. Nie jestem pewien, czy troszeczkę może tak odrobinę odegnę tę blaszkę, żeby móc ten silniczek wyjąć. Chyba trzeba będzie tutaj go też odłączyć od kostki. Wtedy będę mógł go sobie spokojnie wyjąć. To muszę jeszcze troszkę bardziej poluzować. Przepraszam, bo jest tutaj troszkę niewygodny dostęp. Dobra, powinno wystarczyć. Ok. Silniczek mam wyjęty, zaraz go porządnie wyczyścimy, ale rzućmy też na niego okiem. Tutaj mam silniczek wyjęty z tego termowentylatora. Typ chyba 602. Z tej strony 2820 obrotów na minutę. A to, co nas najbardziej interesuje, to jest symbol wybity tutaj na tej metalowej części T4, czyli jest to również silniczek pochodzący z późniejszych łódzkich zakładów radiowych, a wtedy jeszcze chyba fabryki działającej ciągle jeszcze jako zakłady wytwórcze aparatów telefonicznych, ale wiem, że od początku lat 50., chyba od 53 roku były tam produkowane m.in. także gramofony elektryczne, m.in. taki gramofon G53,
Nie wiem, spróbuję znaleźć gdzieś w internecie zdjęcia, być może uda mi się tutaj je też opublikować i przypuszczam, że jest to silniczek właśnie stosowany wtedy w połowie czy w drugiej połowie lat 50. w jakichś urządzeniach typu gramofony, który wykorzystano też tutaj w tym termowentylatorze. Zaraz wezmę odkurzacz i troszeczkę lepiej go wyczyszczę i zaraz sprawdzimy działanie tego silniczka. Myślę, że udało mi się to dosyć dobrze wyczyścić. Sprawdźmy teraz na połączenia przewodów. Tutaj z tej kostki z dwóch stron wychodzą przewody idące do spiralek grzewczych. Tutaj z jedną z tych spiralek łączy się, tutaj w środku, może kiepsko to teraz widać z waszej strony, łączy się taki granatowy przewód i to jest ten wychodzący bezpośrednio z przewodu zasilającego. Natomiast drugi przewód z przewodu zasilającego idzie do tego włącznika i po włączeniu on będzie przede wszystkim zasilał ten przewodzik idący tutaj do tej środkowej części kostki, do której podłączony był drugi przewód idący do silniczka, czyli tu i tu połączony jest silniczek i w momencie włączenia tego włącznika powinien być włączony sam silniczek. Natomiast tutaj idzie jeszcze jeden przewód do tego włącznika i po włączeniu tego włącznika tędy powinien iść prąd i zasilać także ten przewód idący do spiralki grzewczej. Czyli wynika z tego, że tym włącznikiem uruchamiamy sam wentylatorek, a tym włącznikiem dodatkowo uruchamiamy te spiralki grzewcze. Natomiast nie jestem pewien, czy uda się uruchomić, chyba nie, dokładnie. Jest to chyba zabezpieczenie polegające na tym, że nie mogę uruchomić tutaj wyłącznie tym włącznikiem samych spiralek grzewczych, co groziłoby oczywiście ich przegrzaniem, jeżeli nie byłby jednocześnie włączony ten silniczek zapewniający przepływ powietrza. Ten silniczek niestety, tak jak patrzę, bardzo ciężko się obraca. Spróbuję go tutaj troszeczkę nasmarować, sprawić, żeby on chodził, żeby miał tutaj większy luz, bo obawiam się, że może być trochę kłopot z jego uruchomieniem. I jedna śruba odkręcona. Druga śruba odkręcona. I wydaje mi się, że po prostu spróbujemy je troszeczkę nasmarować. Tak samo tutaj z tej strony. Zaraz, może jakbym zdjął, zdejmę też ten cały wiatraczek, to będzie po prostu łatwiejszy dostęp. Dobra, wiatraczek zdjęty. Teraz możemy też zdjąć tę część. Wycisnę ten silniczek z łożyska i zaraz to wszystko przesmarujemy tutaj. Ja tutaj minimalnie nasmaruję te łożyska. Nie wiem, prawdę mówiąc, czy to coś pomoże. Ale zobaczymy. Dobra, zamontujmy teraz ten silniczek ponownie. Tutaj nawiasem mówiąc z boku też dopiero teraz zauważyłem ten symbol T4. On właściwie znajduje się na wszystkich elementach tego silniczka. Dobra, to teraz musimy silniczek jeszcze raz zmontować. Patrzę, on jest tak zamontowany w obudowie. Tutaj jest przykręcony, czyli wiatraczek znajduje się z tej strony, czyli wkładamy go dłuższą częścią w tę stronę. Tutaj możemy założyć tę tylną część. Dobra. Tutaj możemy założyć przednią część.
Teraz tutaj wkładamy śruby. Z drugiej strony przytrzymam sobie śruby. Wkładamy nakrętki. Ok, teraz sobie przytrzymam nakrętki kombinerkami, a tutaj dokręcę. Nie za mocno, trochę z jednej, trochę z drugiej strony. Fajnie, silnik obraca się naprawdę luźno. Myślę, że nie będzie miał już problemów z ruszeniem. Zakładam ten cały wiatraczek na silnik, dokręcam. Pozwólcie, że sprawdzę działanie tego wiatraczka, zanim zamontujemy go w termowentylatorze. Po prostu podłączę do niego taki tymczasowy przewód zasilający. Dobra, patrzę, czy tutaj te śmigiełka się nie przygięły, nie będą o nic zawadzać, ale chyba nie. Założę sobie okulary ochronne. Założę rękawiczki. Podłączę teraz ten przewód do listwy zasilającej i włączę zasilanie. Silniczek naprawdę fajnie działa, cichutko i czuć tutaj wyraźnie dmuchające powietrze. Ok, myślę, że możemy go teraz montować z powrotem w naszym termowentylatorze. Zamontujmy teraz ten silniczek razem z wentylatorem w obudowie. Jeden przewód montuję tutaj na środku tej kostki. Wydaje mi się, że on tutaj porządnie wszedł. O, spróbuję go pomiędzy tymi spiralkami przykręcić. Chyba się ładnie trzyma. Teraz ten drugi przewód z silnika wchodzi tutaj. Razem z nim wchodzi przewód zasilający spiralę. No, chyba muszę troszeczkę poluzować śrubę. Dobra, ten wszedł. Ten też wszedł. Przykręcamy. Ok. Ten też mam sprawdzony. Fajnie, powinno to się już trzymać. Teraz mogę przykręcić cały ten wentylatorek. Może troszeczkę dognę tę blaszkę, do której on jest przyczepiony, tylko muszę uważać, żeby ona się nie oderwała tutaj od tego korpusu. Ok. Położę to sobie tak. I teraz mogę wziąć śrubki i przykręcić ten silniczek do obudowy. Jeszcze tutaj z drugiej strony podkładka, śrubka i tu go przykręcam. Dobra, powinien się mocno trzymać. Sprawdzam jeszcze tutaj prowadzenie tych wszystkich przewodów. Chyba jest ok. Czy tutaj nic z kostki nie wyszło? Zaraz to jeszcze sprawdzimy. Teraz, tak jak powiedziałem, możemy przy pomocy miernika sprawdzić sobie działanie tych przełączników. Najpierw ten, który włącza sam silniczek.
Teraz nie mamy tutaj przejścia, czyli w ten sposób powinien być wyłączony. Do wewnątrz powinien być włączony i jest faktycznie. OK, i teraz sprawdźmy działanie tego drugiego włącznika. Może ten wyłączę. Tutaj i tutaj. Nie mamy przejścia prądu, czyli do środka jest wyłączony. Teraz go włączę. No i teraz mamy, jest zasilana spiralka grzewcza. Dobra. Teraz możemy sprawdzić na wtyczce połączenia. W tej chwili wszystko powinno być chyba wyłączone. Teraz włączę zasilanie samego silniczka. OK. Mamy przejście prądu. Tutaj mogę dołączyć spiralki grzejące. Wyłączam spiralki. Wyłączam silniczek. Nie mamy przejścia prądu. OK. Myślę, że możemy zrobić teraz próbę po tych wszystkich zabiegach i sprawdzić działanie tego termowentylatora, nawet przed zamknięciem jeszcze całej tej obudowy. Mam tutaj listwę zasilającą, w którą będzie pasowała ta wtyczka. Mam okulary, mam rękawiczki. Wkładam wtyczkę do listwy zasilającej. Tutaj włączę zasilanie tej listwy zasilającej. OK, na razie nic się nie dzieje. Włączmy teraz sam wentylatorek. Super. Zapomniałem sprawdzić, czy gdzieś któreś z tych śmigiełek nie jest jakoś odgięte i nie będzie tu o coś zawadzać, ale jak widać działa to zupełnie nieźle. Włączmy teraz nagrzewnicę. OK, zaczyna ładnie grzać, ale nie widać, żeby coś się przegrzewało. O, tak, cieplutko się tutaj zrobiło. Wyłączam nagrzewnicę. I od razu powietrze jest dużo, dużo chłodniejsze. Teraz działa sam wentylatorek. Wyłączam wentylatorek. Jeszcze go może na chwilkę włączę, bo te spiralki mogą być jeszcze dosyć gorące. Niech on je jeszcze trochę pochłodzi. Bardzo fajnie to działa. OK, myślę, że mogę już spokojnie wyłączyć. Czyli cały termowentylatorek mamy już zmontowany. Teraz możemy założyć te pokrywy wlotu i wylotu powietrza. No, tutaj ładnie to weszło. Zakładam też przednią pokrywę. OK, teraz biorę klamerki, które trzymają te pokrywy. Muszę tutaj... OK. Tutaj mi się to nie nasunęło od spodu. Momencik. Ups. Może najpierw jednak założę po prostu tę przednią. Dobra, tu z jednej strony już tę klamerkę założyłem, teraz muszę tu z drugiej strony trafić. O, też już trafiłem. Dobra, teraz ta tylna pokrywa tymi krateczkami do dołu. Od spodu musi też ładnie zaskoczyć. Dobra. Spodu jest, od góry jest, powinny teraz te klamerki wejść. O, tutaj weszło. Tutaj chyba też. O, fajnie. Mamy to zmontowane. Teraz tak sobie pomyślałem, że jeszcze nie wyczyściłem dokładnie tych krateczek wlotu i wylotu powietrza. Przyniosę jeszcze raz szczotkę
Może już nawet samą od odkurzacza jeszcze to troszkę przetrę. Dobra, tak samo z tej strony. Możemy teraz założyć także tę pokrywę od dołu. I w ten sposób przykręcam podstawki. Zaraz je dokręcę. Najpierw chcę tak je po prostu wpasować tutaj. 2, 3. I ostatnia. Ok, i mogę je teraz już mocniej dokręcić. Myślę, że fajnie i mocno się to już trzyma. Termowentylator mamy w zasadzie już kompletnie zmontowany. Jeszcze troszeczkę tylko przetrę całą tę obudowę. No i myślę, że to wszystko w tym dzisiejszym odcinku. Obejrzeliśmy sobie w sumie bardzo fajny, bardzo ładny, bardzo ładnie działający, nieduży termowentylator wyprodukowany przez fabrykę aparatury elektromedycznej Famet 1 w Łodzi w 1957 roku. W tym termowentylatorze znaleźliśmy kilka elementów, przede wszystkim silnik, ale także włączniki wyprodukowane w łódzkich zakładach radiowych T4, które wtedy chyba jeszcze pod koniec 1957 roku cały czas chyba jeszcze funkcjonowały pod nazwą Zakłady Wytwórcze Aparatów Telefonicznych. Dopiero od 1958 roku przejęły nazwę Łódzkie Zakłady Radiowe T4. Bardzo ładnie działające urządzenie. No, mnie w tej chwili funkcja grzejąca tego termowentylatora się nie przyda, ale mam bardzo nadzieję, że będzie mógł jesienią wystąpić na planowanej, ewentualnie planowanej wystawie sprzętu elektrogrzejnego. Czy i kiedy taka wystawa dojdzie do skutku? Oczywiście powiem Wam, na razie to są wszystko jeszcze bardzo ogólne plany. A na koniec warto jeszcze wypróbować cały ten termowentylator po zmontowaniu. Do tej pory włączaliśmy go tylko, kiedy obudowa nie była jeszcze kompletnie zmontowana. Podłączam termowentylator do prądu, włączę teraz zasilanie. Na razie wszystko jest wyłączone, włączę teraz sam silnik, sam nawiew powietrza. Bardzo cichutko to teraz działa. Wcześniej uruchamialiśmy ten wentylatorek, kiedy on stał na tej bakelitowej podstawce bezpośrednio na blacie. Teraz ma takie gumowe nóżki i muszę przyznać, że on jest naprawdę, naprawdę cichutki. Myślę, że tutaj widzicie przez tę kratkę działający wentylatorek, ale trzeba przyznać, że prawie tego urządzenia nie słychać. Włączmy nawiew ciepłego powietrza. Teraz wentylator jest troszeczkę głośniejszy i bardzo wyraźnie czuć tutaj ciepłe powietrze. Patrzę, ale nie widzę, żeby gdzieś zaczerwieniły się te spiralki. Może ewentualnie tutaj jedna na samym rogu. Ok, wyłączę ten nawiew ciepłego powietrza, bo i bez tego jest tutaj w warsztacie naprawdę, naprawdę bardzo ciepło. Myślę, że około 27-28 stopni. Także naprawdę to ogrzewanie w tej chwili nie jest mi potrzebne. Niech on sobie jeszcze chwileczkę podmucha, żeby ładnie ostygły te wszystkie spiralki. Zadziwiające jest to, jak cichutko chodzi to urządzenie. Prawdopodobnie, tak jak Wam mówiłem, jest tutaj wykorzystany jeden z silniczków, które były przewidziane do gramofonów.
Ok, myślę, że mogę wyłączyć. To chyba tyle w tym dzisiejszym odcinku. Postawiłem sobie tutaj na pożegnanie jeszcze raz na blacie moje dwa pozostałe termowentylatory. Niektóre z kolekcji grzejników i termowentylatorów, którymi będę się chciał zająć w następnych nagraniach. Trochę tak sobie myślę, że chciałbym obejrzeć ten termowentylator cieszyńskiej termiki, bo tak jak powiedziałem, coś tutaj podobno nie działa w tym włączniku. Chciałbym zobaczyć co i ewentualnie jakich części będę musiał do niego poszukać. Chętnie zajmę się także tym termowentylatorem z warszawskich zakładów maszyn elektrycznych. Mam w następnych odcinkach sporo odkurzaczy do obejrzenia, między innymi te odkurzacze, które przywiozłem ostatnio z wyjazdu do Austrii. Bardzo fajnie, że ten wentylatorek z fabryki aparatury elektromedycznej Famet 1 mogę już odstawić do kolekcji. Sprawdziliśmy, że bardzo ładnie działa. Troszeczkę trzeba było nasmarować tutaj łożyska w tym silniczku z łódzkich zakładów radiowych, ale poza tym naprawdę bardzo fajne, cichutkie urządzenie. Nawet można by go już teraz latem wykorzystywać po prostu do chłodzenia, chociaż myślę, że taki zwykły wentylator pokojowy jednak, jeżeli chodzi o nadmuch chłodnego powietrza, spisuje się dużo lepiej. Na pewno będę chciał w przyszłości zdobyć kilka innych starych eksponatów z tej samej fabryki, z aparatury elektromedycznej Famet 1. No przede wszystkim, tak jak powiedziałem, były to różne lampy medyczne, diagnostyczne, zabiegowe. Mnie akurat taka stara lampa bardzo by się przydała do mojej rekonstrukcji starego gabinetu stomatologicznego. O tym jeszcze tutaj na kanale nie mówiliśmy, ale mam kilka bardzo fajnych eksponatów, łącznie z taką starą wiertarką dentystyczną napędzaną kołem zamachowym i takim pedałem, trochę jak stare maszyny Zingera. O tym na pewno też będziemy jeszcze na tym kanale mówić, ale dzisiaj możemy już sobie spokojnie odpocząć, a ten wentylatorek typu U4, przepraszam, z fabryki Famet 1 wraca sobie na półkę w kolekcji i mam nadzieję, że będzie okazja, żeby pokazać go na wystawie. Dzięki, trzymajcie się, cześć, do zobaczenia następnym razem. Nie w tą stronę go założę.